Nazywam się Grzegorz Poznański, jestem od niemal 30 lat zawodowym dyplomatą w Polskiej Służbie Dyplomatycznej i w latach 2020-2024 miałem zaszczyt być dyrektorem generalnym Sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego. To jest organizacja, która przede wszystkim jest organizacją służącą do prowadzenia dialogu politycznego pomiędzy państwami regionu oraz Unią Europejską. Niektórzy zapominają, że Unia Europejska również jest członkiem tej organizacji, ale również ma szeroki wymiar praktyczny, działalności praktycznej. Jako dyrektor generalny sekretariatu byłem odpowiedzialny przede wszystkim za koordynację i kierowanie sekretariatem, który jest ciałem pomocniczym dla Rady, dla państw członkowskich, służącym do przygotowywania właśnie tych spotkań i prowadzenia dialogu politycznego. Jest to sekretariat, który ma za zadanie również koordynowanie pracy grup roboczych, których jest kilka w tej chwili. Ale to jest również sekretariat, który prowadzi jakby z mandatu nadanego przez państwa swoją własną działalność w ramach 3 głównych priorytetów nakreślonych przez państwa dla organizacji, a jednocześnie jest to sekretariat, który prowadzi bardzo aktywną działalność projektową. W związku z tym dyrektor generalny jest tą osobą, która musi być w bieżącym kontakcie, w bieżącej koordynacji z państwami członkowskimi, żeby kształtować główne kierunki polityczne działania organizacji, ale równocześnie koordynuje sekretariat, który ma zadania merytoryczne, ale również projektowe. To, jak w każdej organizacji międzynarodowej, wyzwaniem jest przede wszystkim utrzymywanie stałego, dobrego dialogu pomiędzy państwami członkowskimi, pomiędzy tymi grupami roboczymi, które również tam są reprezentowane państwa członkowskie oraz Unia Europejska, ale jednocześnie utrzymywanie kontaktu i koordynowanie się z licznymi partnerami w całym regionie. To są inne organizacje międzynarodowe, których na Bałtyku jest bardzo dużo, wyspecjalizowane, działające na różnych poziomach, od organizacji zajmującej się ochroną środowiska, tak zwanym HELCOM-em, Komisja Helsińska, przez organizacje współpracy subregionalnej, czy chociażby miast bałtyckich, takich jak Związek Miast Bałtyckich. To jest przede wszystkim codzienna, żmudna koordynacja. No i oczywiście jak w każdej organizacji, w każdej instytucji, kierowanie taką instytucją to jest koordynacja spraw kadrowych, finansowych, odpowiedniego przepływu informacji. To, co było moim zawsze naczelnym zadaniem i głównym zmartwieniem, to żeby przede wszystkim było poczucie, że wszyscy, niezależnie od tego, kto się zajmował jaką dziedziną w tej organizacji, czy to były kwestie bezpieczeństwa, czy to były kwestie współpracy młodzieżowej, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że działamy w tym samym kierunku nakreślonym przez państwa i że wszyscy musimy współpracować. Dużą wartością dodaną tej organizacji było to, że potrafiliśmy znaleźć synergię pomiędzy różnymi dziedzinami, jak chociażby kultura i bezpieczeństwo, i później wytworzyć z tego autentyczną wartość dodaną dla regionu. My jako sekretariat zawsze działaliśmy i działamy na użytek państw członkowskich, na użytek Rady, a szczególnie aktualnego przewodniczącego Rady. W związku z tym sekretariat to w dużej mierze sporo takich rutynowych działań, przygotowanie spotkań, pomoc w przygotowaniu agendy, przygotowanie materiałów na spotkania, i tu mówię i o spotkaniach Komitetu Wysokich Urzędników, i oczywiście doroczne spotkania ministerialne, spotkanie Rady, ale również spotkania grup roboczych czy grup eksperckich, które się spotykają. Czyli taka normalna działalność, ja bym powiedział, każdego sekretariatu organizacji międzynarodowej. Teraz przy każdej prezydencji jest trochę inaczej. Są prezydencje, które dużo kwestii chcą robić same. Oczywiście dalej polegając na sekretariacie, który
który przygotowuje materiały i tak dalej. Ale są prezydencje, które w dużej mierze opierają się o działanie sekretariatu. Znaczy jest rolą prezydencji i Rady określenie priorytetów dla całej Rady, priorytetów danej prezydencji i na tym się skupiamy, na realizacji tych priorytetów. Natomiast później już jakby w działaniu niektóre prezydencje bardziej polegają na sekretariacie i wtedy sekretariat ma więcej takich, bym powiedział, już przynajmniej quasi-merytorycznych zadań, trochę zamiast prezydencji. Inne prezydencje z kolei w dużej mierze po prostu chcą robić wszystko same i sobie doskonale z tym dają radę, wiedząc, że mają do pomocy w każdej sytuacji sekretariat. To jest przede wszystkim gigantyczna, mówię to z pełnym przekonaniem, ekspertyza, która jest w sekretariacie. Znaczy, ludzie, którzy pracują w sekretariacie, dobierani przede wszystkim na podstawie merytorycznej, to są zazwyczaj, jeśli nie najlepsi, to jedni z najlepszych fachowców w regionie w danym temacie. Wszystko jedno, czy mówimy o bezpieczeństwie, kulturze, tożsamości regionalnej, gospodarce morskiej. To są po prostu najlepsi fachowcy. A dodatkowo to, czego nie widać, to jest ogromna sieć powiązań, którą organizacja przez już wiele lat istnienia rozwinęła z całym regionem. Zarówno z innymi organizacjami międzynarodowymi, jak i już konkretnie z województwami, miastami. Dzisiaj Rada Państw Morza Bałtyckiego, jeżeli państwa zadają jakiś temat, uważają, że Rada powinna się zająć tym tematem, nie ma żadnego problemu, żeby zgromadzić odpowiednią ekspertyzę, a dodatkowo szybko sprawdzić, jak kwestie na przykład określane przez Komisję Europejską jako priorytety europejskie są rzeczywiście odbierane i jak się przekładają na działanie lokalne. Stąd duża łatwość tej organizacji, żeby przenosić kwestie strategiczne określane przez państwa i Unię Europejską na poziom lokalny i w drugą stronę, żeby rzeczywiste potrzeby z poziomu lokalnego przenosić na poziom już ten najwyższy polityczny, ministerialny. Jednocześnie Rada Państw Morza Bałtyckiego i jej sekretariat to są bardzo sprawdzeni partnerzy w bardzo licznych projektach. Dzisiaj projekty powodują, że sekretariat może zatrudniać o 40% więcej pracowników. Znaczy 40% pracowników sekretariatu to są osoby zatrudnione z środków pochodzących z projektów. A jeśli chodzi o taką działalność operacyjną w regionie, to około 90% środków wydawanych niejako przez Radę Państw Morza Bałtyckiego pochodzi nie z budżetu, tylko z projektów. Do tego, żeby skutecznie ubiegać się o projekty unijne, ale także inne, trzeba mieć przede wszystkim dobrą ekspertyzę, znakomitą sieć powiązań, sprawdzonych partnerów i dobrą bazę naukową, ponieważ we wszystkich działaniach, które Rada prowadzi, staraliśmy się zawsze i staramy przestrzegać tej zasady, żeby prowadzić to, co się tak ładnie nazywa science-based diplomacy, czyli że wszystko, co robimy, musi mieć uzasadnienie nie tylko polityczne, ale również i być dobrze sprawdzone naukowo. I to powoduje, że to jest coś, czego nie widać. Widać spotkania ministrów, wtedy najczęściej jest dużo szumu wokół Rady Państw Morza Bałtyckiego, dużo się o niej mówi. Natomiast to jest ta codzienna, żmudna praca, która naprawdę pomaga wygenerować nową jakość i przede wszystkim odpowiedzieć na zapotrzebowania zgłaszane przez państwa, czy też przez region z innych poziomów niż państwa. Ja jak się żegnałem z sekretariatem, powiedziałem, że to, co na pewno zapamiętam, to właśnie wspaniali ludzie, którzy pracują w sekretariacie Rady Państw Morza Bałtyckiego, bo pracują tam wspaniali ludzie. Natomiast było wiele momentów wartych zapamiętania moim zdaniem. Od kwestii nieoczywistych dla Rady Państw Morza Bałtyckiego, czyli znacznego rozwinięcia rozumienia problemu handlu dziećmi. To było de facto uruchomienie rzeczywistego dialogu
być może prowadzącego do konkretnych decyzji, jeśli chodzi o zatopioną broń w Morzu Bałtyckim. To były bardzo ważne rzeczy, które się odbyły może trochę bez rozgłosu, aczkolwiek dzisiaj wszystkie państwa do Unii Europejskiej znajdujące się dookoła Morza Bałtyckiego do 2027 roku muszą zaraportować, jaki postęp w tym względzie uczyniły, co już sprawia, że musi być zwiększona uwaga, a jest to problem, który będzie tylko nabrzmiewał z każdym rokiem. To była przede wszystkim wojna na Ukrainie. To był moment bardzo trudny dla organizacji. Oto jeden z członków organizacji napadł na państwo obserwatora, bo Ukraina jest państwem obserwatorem w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, gwałcąc wszystkie zasady, które leżały u podstaw tej organizacji. I tak naprawdę w pierwszych godzinach po tym, jak się dowiedzieliśmy, że wybuchła wojna, nie było nawet jasne, czy organizacja przetrwa. To wymagało olbrzymiej pracy, bardzo wielu rozmów. Wtedy właśnie wyszło, jak dobrze organizacja jest usieciowiona, właśnie ma sprawdzonych partnerów. Mogliśmy bardzo szybko posprawdzać wiele rzeczy. Nie mogę o wszystkim mówić, natomiast skutek był taki, że w ciągu tygodnia Rosja była zawieszona w prawach członka i po tygodniu organizacja zaangażowała się w pomoc dla Ukrainy w tych dziedzinach, w których odczuwaliśmy, że mamy coś do zaoferowania, czyli na przykład pomoc w zakresie sprzętu ochrony ludności, obrony cywilnej. To były kwestie właśnie związane na przykład z zapobieganiem handlowi ludźmi, co w sytuacji zwiększonego ruchu migracyjnego, czy też uchodźców, uchodźczego było realnym zagrożeniem, czy też właśnie kwestii praw dzieci. To były rzeczy, które się udało zrobić i tu trzeba było naprawdę mocno improwizować, ale przede wszystkim było dość łatwo, ponieważ chyba wszyscy w regionie i ja bardzo często gdy byłem dyrektorem generalnym i miałem okazję reprezentować Radę Państw Morza Bałtyckiego i niejako cały region, zawsze mówiłem, że jestem dumny, że reprezentuję region, który włożył największy wkład w pomoc Ukrainie we wszystkich aspektach: politycznym, gospodarczym, wojskowym, ale również i czysto ludzkim, bo i miasta, i województwa, i zwykli ludzie właśnie z tego regionu bałtyckiego chyba złożyli największy wkład w tą pomoc dla Ukrainy. Także to były takie bardzo ważne, ja bym powiedział, definiujące momenty, które pokazały, że organizacja jest przydatna, może działać, nawet w sytuacji, bo to nie była organizacja, to była organizacja, która została powołana dla budowy współpracy pomiędzy państwami w regionie Morza Bałtyckiego. Ona nie była powołana na czasy wojny czy kryzysu, a tymczasem okazało się, że w nowej sytuacji również się sprawdza.